Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nie było mnie kilka miesięcy, udało mi się wyskoczyć na wschód słońca, którego jak widać nie ma. Prognoza pogody ostatnio bardzo w kratkę, dużo deszczu, dużo chmur. Dzisiaj miało być lekkie przejaśnienie, były małe szanse na to, że będzie wschód kolorowy. No nie udało się. Pobudka o 3 rano. Przejazd tutaj na wschód na 5. Będzie trzeba coś innego wykombinować. Szkoda poranka, ale jedno wam chciałem pokazać, posłuchajcie. Słyszycie? Zero samochodów, zero szumu. No dobra, nie będę przedłużał, wyciągnę kamerę. Zobaczę co z tego wyjdzie. Słońce ma wyjść za kilka minut. Już tak naprawdę. Tam na horyzoncie widać takie przejaśnienie, ale to ciągle za chmurami, więc nie liczę już na światło. Będzie trzeba coś innego wymyślić. Do zobaczenia. Ok, szybka zmiana planów. Gdzie są te łódki? Tutaj. Bez światła. Nic z tym nie zrobię. Próbowałem długie naświetlenie, łódki się ruszają, nic nie wyjdzie. Zmieniamy cel podróży dzisiaj z fotograficznego na, jakby to nazwać, eksploracyjny. Przygotujemy sobie lokalizację na następny raz. Tutaj już wiem, jak to wygląda, jak będzie ładne światełko, odpowiednie warunki, to wtedy się stawię. Plan jest taki, że jeśli to jest naprawdę zimna noc, to następnego ranka jest taka warstewka mgły nad samą wodą. Łódki świetnie wtedy wyglądają i na to będę polował. Teraz przejadę na drugie jeziorko, 20-30 minut jazdy, Loch Arklet, z którego powinno być widać góry w tle. Też potrzebuję wschodu, ewentualnie zachodów, więc dzisiaj będzie tylko impreza przygotowawcza. Przy okazji może opowiem coś o nowym szkle, które mam na obiektywie. I to będzie tyle, tak co by dnia nie stracić. Dla zainteresowanych przy samym jeziorze, to nazywa się Loch Ruski. W samym jeziorze nie da się zaparkować. Wjazdu strzeże jedna brama plus 2 szlabany na kłódkę. Więc trzeba zaparkować troszkę dalej, przynajmniej jadąc od strony Glasgow. Trzeba zaparkować odrobinkę dalej i wrócić 4-5 minut piechotą, więc nie jest najgorzej. Witam na kolejnym przystanku naszego rekonesansu. To jest kolejna lokalizacja, o której kiedyś myślałem kilka razy. Jezioro Loch Arklet. Taki domek ceglany, zwany boathouse. Stąd łódki wypuszczali kiedyś, teraz już jest nieczynny. Jednak w tle, to czego w tej chwili nie widać, powiedzmy 1/3 całego obrazka, to powinny być góry. Tam odrobinkę za chmurami widać czysty dzień, widać piękne góry.
które podczas wschodu powinny być bardzo ładnie oświetlone. Taki jest cel. Spróbuję znaleźć jakąś kompozycję, żeby zobaczyć, czy to działa na następny raz. I to będzie tyle po drodze. Jeszcze jadąc było inne jeziorko, bardzo z fajnym widokiem. Też zrobiłem zdjęcie, pokażę za chwilę. Teraz zaczyna padać deszcz, więc będę się zbierał. Szybkie śniadanie i do zobaczenia. To pierwsze zdjęcie jest zrobione przy jeziorze Art, zaraz po drodze do miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Wygląda to tak, że jest to ogromnie niewygodne miejsce, jeśli jesteśmy przejazdem. Zdjęcie zrobiłem dosłownie z samochodu, opierając aparat na dachu. A właściwie zatrzymałem samochód na środku drogi w serii zakrętów. Na szczęście jest to mała, lokalna droga i o 6 rano w weekend nie było wielkiego ruchu. Jednak właśnie przez to miałem tylko czas, żeby na szybkie zdjęcie z ręki. Na ekranie może i wygląda to ok, ale uwierzcie mi, że ISO musiałem podkręcić na tyle, że mam tu spore ziarna. Kadr można odrobinę poprawić i sądzę, że przy jesiennych kolorach może to naprawdę fajnie wyglądać. Drugie zdjęcie zrobiłem niemal z tego samego miejsca, jednak starałem się złapać na pierwszym planie tą trzcinę czy trawę. Pomysł był taki, żeby uzyskać odrobinę separacji między pierwszym planem a drugim planem, trochę głębi. I sądzę, że nie wyszło to źle. Podobnie jak na poprzednim zdjęciu, potrzebuje to więcej kolorów i ciekawszego światła. Jednak lokalizacja ma na pewno potencjał. To ostatnie zdjęcie to już Loch Arklet i postanowiłem tu spróbować panoramy. Podobnie jak przy poprzednich zdjęciach, zamiarem to było złapanie obrazka, żeby zapamiętać lokalizację, niekoniecznie zrobienie ostatecznego zdjęcia. Światło średnio mi się podobało, było zachmurzone, nieciekawe światło. Pogoda się psuła, zaczęło padać, więc na szybko z podkręconym ISO zrobiłem panoramę z ręki. Patrząc na to teraz, jednak trochę żałuję, że nie poświęciłem na to więcej czasu. Sam klimat zdjęcia w tych niebieskich barwach naprawdę mi się podoba i mimo, że nie ma wschodu, zachodu, to ta błękitna, zimna atmosfera do mnie przemawia. Sądzę, że gdybym spędził 5 minut więcej, użył statywu i poprawnie wypoziomował, to miałbym fajną panoramę. Na małym ekranie to, co mam wciąż będzie wyglądało całkiem nieźle, jednak przy większym wydruku te niedociągnięcia już wyjdą na jaw. Cóż, nauczkę na przyszłość i na pewno miejsce, do którego jeszcze wrócę. Dobra, kręcimy to po raz trzeci. Pierwszy raz zorientowałem się, że miałem ostrość manualną, więc ostrości nie złapał. Drugi raz nie włączyłem nagrywania, więc miałem monolog kilkuminutowy. Trzeci raz, jak się nie uda, nie będzie tej sceny w filmie. Co chciałem wspomnieć? Wersja skrócona, bo już naprawdę nie mam na to siły. Zdjęcia dzisiaj nie wyszły, no ale trudno, był rekonesans, mam kilka lokalizacji, więc źle nie było. Żadnych z tych zdjęć, które dzisiaj pokażę, albo pokazałem, nie zostawiam. W sensie nie jest to coś, z czego jestem dumny, ale pozwoli to ułatwić następne wizyty. Już wiem, gdzie chcę pojechać, mniej więcej jakie kadry zrobić. To, o czym na koniec chciałem wspomnieć, to obiektywy. Dotychczas to był mój zaufany przyjaciel do krajobrazów Samyang 12 mm. Chyba muszę sobie twarz zasłonić. Samyang 12 mm, przysłona 2.0, w pełni manualna przysłona, manualna ostrość. Bardzo fajny obiektyw, ostry, solidnie zbudowany, niedrogi, prawie bez wad. Jeśli ktoś lubi manualną ostrość bez wad. Jednak czego mi brakowało do robienia filmów? Brakowało mi jasnego, szerokiego obiektywu. I gdyby istniał taki jak ten, tylko z autofokusem, byłby idealny. Jest Sony Zeiss za 4-5 razy tyle, co mnie nie interesowało. Do czasu, jak kilka tygodni temu, Samyang, ten sam producent, co tego obiektywu, wypuścił dokładnie ten sam obiektyw. Znaczy, według producenta to samo szkło, ta sama optyka, więc jakość optyczna powinna być dokładnie ta sama, tylko że z autofokusem. Proszę bardzo. Wygląda zupełnie inaczej, jest zrobiony z plastiku, jednak sprawia wrażenie naprawdę solidnego.
Wielkościowo dokładnie to samo. Po zdjęciu wszystkich elementów, które nie są samymi obiektywami, proszę, bardzo podobna wielkość, tylko że ma autofokus i to jest to, czego ja potrzebowałem. Dzisiaj go sprawdziłem przy kilku filmach, przy kilku próbnych zdjęciach. W domu obejrzę, zobaczę, jak to wygląda. Planowałem porównanie dokładne ostrości jednego i drugiego na podstawie tych samych zdjęć. No dzisiaj nie dane mi było, więc będzie to pewnie temat następnego filmu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jeśli nie, to nie. Do niczego nie zmuszam. Zgubiłem gdzieś przykrywkę. Jest. I tyle. Powiem pewnie przez kolejne kilka odcinków powiem coś więcej o tym obiektywie, bo będzie to mój główny obiektyw. A w międzyczasie co? Mam nadzieję, że następny raz zobaczymy się już przy zdjęciach. Życzę wszystkim zdrowia. Do zobaczenia. Trzymajcie się i hej.